No, dzień dobry, witam ponownie. Zapraszam dzisiaj na odcinek specjalny poświęcony urządzeniom odpalającym w warsztacie, które wykorzystuję na co dzień. Zapraszam. Pierwsze urządzenie, odkurzacz z separatorem pyłu, separator wodny. Zaraz pokażę co i jak. Jest to dalsze nasze rozwinięcie pierwszego urządzenia, o którym powstał film. Znajdziecie na moim kanale. No jest to według mnie już tak dopracowane, że lepszego chyba już się nie da zbudować. Pozwolicie, że teraz Wam pokażę co jak, tylko założę rękawiczki, żeby sobie rączek nie pobrudził. Pokażę z czego zbudowane, jak działa. Bardzo przydatne urządzenie. Pierwsze co się rzuca w oczy, mobilny jest. Zrobiona jest platforma na kółkach, można go przesuwać po całym warsztacie. Kabel długi, skrócony aż, bo za długi był, trochę się plątał. Dobra, serce urządzenia to nic innego jak górna jego część, czyli odkurzacz kominkowy, zakupiony w szwedzkim markecie budowlanym na literę J. Bardzo prosta konstrukcja. Silnik z filtrem przeciwpyłowym, taki był w oryginale. Dalej filtr workowy z jakiejś tam maty filtrującej. No i później była puszka. I to było całe urządzenie. Przerobiliśmy je w sposób następujący. Na pewno przyda się beczka. W naszym przypadku jest to beczka bodajże 60 litrów. Z deklem nieprzykręcanym, z deklem nakładanym. I teraz tak, do dekla dokręcone na śruby został pojemnik oryginalny od odkurzacza. Wywiercona została otwór i połączony razem z deklem rurą FI 50 kanalizacyjną. Tu został dorobiony taki dodatkowy worek, w razie gdyby jakiś tam pył chciał się przedostać w stronę do filtrów. Taki worek dodatkowy, powiedzmy, można powiedzieć trzeci filtr. Co dalej? Oryginalny otwór ssący został zaślepiony. Także tak wygląda po przerobieniu. Teraz przejdę dalej do beczki. Beczka z boku, gdzieś na 2/3 wysokości, wywiercony otwór FI 50, tak żeby kolano weszło. Kolano jest zastosowane bodajże 60, chyba 3 stopnie, jeżeli dobrze pamiętam. I przedłużka z rury 50. Skierowane to jest, jak widać na filmie, a to ma znaczenie. Wylot tej rury skierowany w dół. I w środku woda. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te urządzenie. Nakładamy, zamykamy obejmę, wkładamy filtry, zamykamy. Oczywiście te wszystkie otwory tutaj i tu połączenie dekla od beczki z puszką do odkurzacza, no podyktowane rurą, jaką będziecie używali. Mieliśmy rurę taką, nie wiem ile ona ma, pewnie coś koło 50. Dlaczego to wszystko zagrało nam? Jak będziecie mieli większą rurę, no to musicie większe te rury zastosować. No to zależy, jaką rurę ssącą będziecie mieli. Co ważna, jeszcze jedna ważna rzecz. Muszę otworzyć. Średnica tej tutaj rury ssącej nie może być większa od rury, którą jest połączona puszka od odkurzacza z beczką. Z tego względu, że się będzie robiło podciśnienie, będzie beczkę gniotło. Może być większa, ale nie mniejsza. Albo równo. No i co? Włączamy urządzenie.
zauważyliście na pewno, jeżeli otwór się przytyka, robi się podciśnienie beczki, ściąga, dlatego nie należy nigdy dążyć do tego, żeby był otwór ssący zatkany. Zalety tego odkurzacza. Zalety to ma w sumie wszystkie. Znaczy inaczej. Nie ma wad. Może jeszcze nie znaleźliśmy. Podłączam tu. Włączam się. Leci sobie tam. Pracuję na wiertarce. Mogę sobie tu podłączyć gdzieś do stolika, ewentualnie wywiercić, później odkurzyć, wiadoma sprawa. Kolejne zastosowanie po małych przeróbkach oczywiście, przy rolkach do podcięć. Tu idzie rolka, tu idzie pas podłączona do szlifierki. No i pył, wiadomo, leci wszędzie, gdzie się tylko da. Z prostej deski zrobiłem sobie coś takiego, otwór, tu idzie rurka kolanko, spłaszczona, podłączam sobie ją tu. O, i mam urządzenie odsysające pył spod rolki do podcięć. Dobra. I jeszcze jestem na etapie tworzenia, ale to się okaże. Dlatego mi ten lejek tu był potrzebny. W razie gdybym wpadł na genialny pomysł, kiedy szlifować drewno rękojeści na tej szlifierce, no to muszę tutaj sobie zastosować taki lejek. Tu obetnę, przełożę rurę, żeby rura ssąca wystawała, żeby tu lepiej stało. No i gdzieś pod płot. Nie wiem kiedy to zrobię, bo jak na razie dedra służy mi do robienia rękojeści. Tam podpinam rurę ssącą i cały pył z robienia rękojeści leci sobie w ten odkurzacz. Tak samo przy szlifowaniu skóry, pochewek, również te dwa urządzenia współgrają ze sobą, nie ma problemu. Kolejne urządzenie. Sercem tego urządzenia jest, zaraz gdzie moja strzałka, tu jest moja strzałka. Wentylator kanałowy TD350, obsługujący tutaj ten obszar. Przy tym stole obrabiam to rękojeści ręcznie, bo na maszynach się wiadomo nie da, znaczy niektórzy potrafią, ja jeszcze nie. Kleje, żywice i tak dalej, zapachy, cudawianki na kiju. Przykład. Imadło do rękojeści, tu wkładamy nóż, rury dajemy od dołu, włączamy urządzenie. Jakby się ktoś pytał, gdzie to leci do sąsiada. W miarę ciche. Jest teraz włączone. Zaraz kawałek papierku wezmę. Proszę. Cały pył leci sobie tu ze szlifowanej rękojeści. Leci sobie w rurkę, a rurką gdzieś tam wylatuje. No, także to jest jedno z kolejne urządzenie. Dobra, wyłączę. Bardzo fajne. Rury są bodajże... Jakie to rury? Przemysłowe. Przemysłowe, chyba do stolarni, antystatyczne, z tego co wiem, tak? Antystatyczne, także to tak wygląda. Kolejne urządzenie, w miarę najnowsza produkcja własnej roboty z komponentów dostępnych ogólnie na rynku. Wentylator taki zwany warsztatowy, można powiedzieć, z użyciem filtrów przemysłowych do wentylacji, włóknina bodajże klasy E5. Także bardzo porządnie filtruje. Z czego się składa? Jak widzicie, skrzynia, może przejdźmy do tego, tu pokażę. Skrzynia, płyta USB, zamontowany wiatrak ssący przemysłowy. Sterowanie. Zrobione sterowanie z regulatorem, łącznik. No i tak jak wspomniałem, filtr kieszeniowy.
Może włączam. Trochę będzie głośno na początku, ale później się ustabilizuje, będzie w miarę ok. Tak sobie chodzi. Jak ma za zadanie pył zbierania tu z okolic szlifierki. Ten mówię o drobnym pyle, tym czarnym takim, bo wiadomo ciężki pył opadnie i tak na dół albo magnesy go wyłapią, a ten drobny pyłek będzie sobie gdzieś tu krążył, także ten film powinien go wyłapać. Widzicie, się ładnie. Także widzicie, mamy dwa urządzenia, drugie się nie zmieści. Nie zmieściło w naszej pracowni, także jakby ktoś chciał, potrzebował, to zapraszam do kontaktu, na pewno się dogadamy. Kolejne urządzenie odpylające, no tam na parapecie, pan operator, zapraszam, pokażę. To podobne do tamtego, które już było omówione, też wentylator kanałów, ten sam rodzaj. I tutaj jeszcze jedno urządzenie odpylające, zbudowane na bazie odkurzacza przemysłowego z zastosowaniem beczki również, czyli w środku woda. Dodatkowo, jak to się nazywa? To jest separator cyklonowy, ale frakcja pyłu była za mała. Tak, trochę takie... Aby działał. Niby działa, ale nie działa, także... Raczej nie działa. No, działa słabo. Tak. Działa słabo. Tłumaczyłem i objaśniałem, żeby nie robić takiego, tylko tak jak pierwowzór przetestowany, śmiało polecam, podpisuję się 2 rękoma pod tym projektem. Na pewno będziecie zadowoleni. No z tego co tak już niekoniecznie, no ale to cóż poradzić. Młodość ma swoje prawa. No dobra, to by było na tyle. Pokazaliśmy wam, jak to u nas jest, walka z pyłem, jak wygląda. Czujemy się zdrowo póki co, czego wam również życzę. Jak najmniej pyłu, róbcie zajebiste noże. Pozdrawiamy, Tomek Making, zapraszam.